Już raz na moim kanale pokazywałam Wam, jak namalować kiwi, grejpfruta i arbuza. Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejne soczyste zdobienie. Jeśli chcecie zobaczyć, jak powstawały te pomarańcze, zapraszam Was na tutorial krok po kroku. Cześć, tu Aniela. Witam w kolejnym filmie na kanale Nails. Zaczynam od nałożenia białego żelu Sugar Effect. Produkt rozprowadzam za pomocą pędzelka Aquarel Sting. Tworzę kształt owocu. Poniżej namalowanego wzoru cienkim pędzelkiem numer 006 tworzę listki. Tak powstały kontur utwardzam w lampie. Wypełnianie konturu zaczynam od użycia koloru Hedonista. Za pomocą pomarańczowego odcienia maluję skórkę oraz wnętrze owocu. Wzór utwardzam w lampie. Na tym etapie przechodzę do cieniowania. Wykorzystam do tego dwa żele Arte Brillante, Mokka oraz Olala. Mieszam żel w odcieniu Mokka z Hedonistą. Powstały produkt nanoszę na wzór. Za pomocą czystego pędzelka Aquarel Sting tworzę cieniowanie. Następnie całość utwardzam. Dodaję więcej kolorów wewnątrz pomarańczy. Tym razem mieszam hedonistę z żelem Olala, a do tego dodaję odrobinę żelu Mokka. Ponownie dodaję produkt na wzór, a następnie cieniuję kolory za pomocą pędzelka Aquarel Sting. Wzór utwardzam. Za pomocą tego samego koloru i pędzelka numer 006 tworzę nieregularne wzory wewnątrz pomarańczy. Dodaję także małe kropeczki przy skórce w kolorze pomarańczowym, białym oraz brązowym. Rozcieram je delikatnie, dosłownie tylko dotykając pędzelkiem Aquarel Sting. Następnie używam kolorów Mint Shake, Rainforest oraz Neon Yellow do wypełnienia listków. Zaczynam od nałożenia niewielkiej ilości koloru Mint Shake, który rozprowadzam na listkach, tworząc cieniowanie. Wzór utwardzam. Sięgam po ciemną zieleń, czyli lakier Rainforest. Za pomocą tego odcienia tworzę lekki cień. Następnie dodaję odrobinę żółtej, neonowej hybrydy. Także ją cieniuję. Ponownie utwardzam wzór. Za pomocą białego żelu Sugar Effect oraz pędzelka numer 006 dodaję detale wewnątrz oraz wokół listków. Wzór utwardzam. Następnie cały wzór pokrywam matowym topem Super Matte. Na koniec dodaję krople, które maluję za pomocą topu Tip Top. Używam do tego pędzelka numer 006. Staram się malować krople w odstępach, aby się nie zlały. Krople maluję wewnątrz owocu, kilka z nich również dodaję na listki. Kontrast między błyszczącym topem położonym na matowym wzorze daje świetny trójwymiarowy efekt. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli podobał Wam się mój tutorial, dajcie mi koniecznie o tym znać, zostawiając łapkę w górę i komentarz. Zapraszam Was również na mój poprzedni owocowy tutorial, do którego link znajdziecie w opisie. Chętnie się dowiem, jakie letnie tutoriale chcecie jeszcze zobaczyć na moim kanale, a tymczasem po więcej inspiracji zapraszam Was na mojego Instagrama. Dziękuję bardzo i do usłyszenia!